Partnerem odcinka jest aplikacja eSIM Saili. Dzień dobry Państwu. Przepiękny dzień wstał. Dzisiaj, i to niebawem w dodatku, wyjeżdżamy z Hanoi, ale zanim wyjedziemy, trzeba zjeść śniadanie. Oczywiście niemal wszędzie w Wietnamie, więc i tutaj, można rano wciągnąć zupę pho. Ale Hanoi ma swoje śniadaniowe specjalności. I tutaj właśnie mamy szyld jednej z nich. Tao bếp cho thử đây. Đấy. Thì đâu? Nhìn gì? Tao đưa lên nhìn bếp đi. Đấy, đấy, đấy. Przede mną emblematyczna tutejsza śniadaniowa zupa. Mówiąc tutejsza, mam na myśli Hanoi. Ona się nazywa Bún Rieu. I jest to zupa składająca się z lekkiego wywaru, z dodatkiem pomidorów, który jest zaprawiany słodkowodnymi krabami. Małe krabiki, które są mielone albo zgniatane i następnie dodawane do całości, co nadaje zupie bardzo charakterystycznego posmaku. Ale tutaj jest jeszcze więcej rzeczy. Mamy krewetki, tak zwane krewetki modliszkowe, mamy kiełbasę ze świńskich uszu, no i bun. Bun, czyli ów wermiszel ryżowy. Teraz przyprawy. Mamy tutaj pastę z chili, mamy dwa rodzaje octu ryżowego, no i oczywiście, jak to niemal wszędzie w Wietnamie, zioła, sałata, zieloności. I taka sama koncepcja jak przy pho, mianowicie smażone w głębokim tłuszczu takie wytrawne, podłużne pączki, które się w tym moczy i je. I to jest coś, a jeszcze jest tofu. I to jest coś, co jak widzicie, wszyscy tutaj rano wcinają. Jakie to jest? Super rzecz. Nie jest opresyjnie rybna. Nie ma ryb. Są owoce morza. Łagodna, jak się tego tym nie doprawi. Doskonałe, jakże typowe śniadanie. Tofu wcześniej podsmażone, czyli mięciutkie w środku, chrupiące na zewnątrz. Tak, to będzie wysoko notowane na liście tutejszych specjalności, nie tylko śniadaniowych. Ja bym to i na kolację wciął, ale na kolację takie miejsca zamykają się, bo podają już co innego. Lokale śniadaniowe jeszcze działają, ale właśnie teraz pora opuścić gościnne Hanoi. Spożywszy ową wspaniałą zupę z kraba, przenosimy się nad Zatokę Halong. Czeka nas 2,5 godziny drogi pojazdem niebagatelnym, niezwykle azjatyckim. Limuzin, first class, business class, napisy w środku, fotele. Wszystko już załadowane. Jedziemy w miejsce, które trzeba zobaczyć. Piękna zatoka. Często organizowane są z Hanoi jednodniowe wycieczki właśnie nad Halong. Natomiast my w ogóle jedziemy dalej. Halong będzie tylko przystankiem na naszej trasie. Limuzin, business class, Wi-Fi,
Auto Kingdom. Tak, to jest pojazd dla mnie. Byście mnie nie posądzali o to, że rzucam słowa na wiatr. Specjalnie teraz ujęcie we wnętrzu naszego pojazdu. No więc widzicie, że Auto Kingdom, VIP, biznes to nie były właśnie na wiatr rzucane słowa. To jest niezwykle wygodny bus. Lotnicze siedzenie, mogę sobie nawet włączyć opcję masażu, drży, wyłączamy. Ile wynajęcie czegoś takiego kosztuje? Mniej więcej 700 zł dziennie w przeliczeniu na nasze. Czy to dużo, czy mało, to jest wszystko kwestia dyskusyjna. Musicie pamiętać, że samej ekipy jest nas tutaj 5, plus 6. nasza wspaniała przewodniczka Lin, którą być może pamiętacie z odcinków w Saigonie. No i pan kierowca. W cenie tego jest paliwo, jest nocleg, a noclegi właściwie, bo będziemy tym jeździć aż do przekroczenia granicy dawnej między północnym a południowym Wietnamem. To będzie nasz środek transportu przez ładnych najbliższych kilka dni. No więc w cenie jest jeszcze raz paliwo, noclegi pana kierowcy, jego wyżywienie, no i samo wynajęcie busa. Zerkam sobie przez okno, opieram się, bardzo wygodnie, komfortowa jazda. No i tak się podróżuje. Wspaniale po prostu. A teraz masażyk. Krótki popas przy drodze szybkiego ruchu. Stacja benzynowa i przy niej kawiarnia? Nie. Cały ciąg lokali gastronomicznych. No ja mam tylko 2 rzeczy skromne. Wyborną wietnamską kawę z odrobiną mleka skondensowanego, słodzonego, no i kokosika, ale chciałbym, byście przynajmniej odrobinę z tego zobaczyli, co ja mam od paru minut przed oczyma. No to jest cały szereg kulinarnych stoisk. Mnóstwo rzeczy ciekawych. To na przykład jest ryż ze skrobią i wieprzowiną pakowany w liście, który tutaj taki pakuneczek na parze dochodzi. Tutaj mamy kiełbaski na patyczkach, na podgrzewaczach, kokosy. To nie jest bagatelka, zobaczcie, każdy jest brandowany. Wiadomo skąd pochodzi. Są takie w lodówce, pani to ucina. Mówię o wierzchu kokosa, wsadza się w to słomkę i to się pije. To się sprawdza idealnie, nawet jak nie ma wielkiego upału, a nie ma. No i zobaczcie, tutaj kolejne stoisko. Kukurydza, takie same pakuneczki. Są też słodkie rzeczy, na przykład czerwony ryż z mango. Czyściutko, pięknie, szeroka oferta. 10 minut, popasul, że nazwę to po rumuńsku, bo tak się po rumuńsku nazywa, popas. Jedziemy dalej. Oto obrazek, który miałem w głowie, mimo że jestem tutaj po raz pierwszy, bo to jest coś, co niemal wszyscy na zdjęciach widzieli. Zatoka Halong, czyli jeden z cudów Azji. Tym akwenem, tymi charakterystycznymi formami skalnymi, całą zatoką zajmiemy się jutro, gdyż jutro mamy rejs, będziemy tutaj pływać. Teraz dobrze byśmy się umiejscowili lądowo. Jesteśmy w starej części miasta, która kiedyś była tylko rybackim portem. To się nazywa Hon Gai. Druga część miasta, nowa, no bo turystyka rozwija się tutaj niezwykle prężnie, według niektórych nawet zbyt szybko. Ta stara część miasta to, a ta nowa to apartamentowce, to apartamenty do wynajęcia, hotele, no i w ogóle mnóstwo nowego budownictwa. Ona się nazywa Bai Chai. Ale mamy tutaj coś, co wiąże się z bardzo starą historią miejsca. Mianowicie ta góra, podobna do tych, które wystają z morza, tylko że ta wystaje z lądu. Góra Wierszy. Dlaczego Góra Wierszy?
tradycja konfucjańska. W XV wieku jeden z władców tutejszych, wietnamskich, w trakcie podróży inspekcyjnej, zachwycony pięknem tej zatoki, napisał poemat sławiący tutejsze okolice i kazał ten poemat wykuć w skale. No i dlatego właśnie Góra Wierszy. Dzisiaj będziemy chodzić, dzisiaj będziemy jeść, a jutro będziemy pływać. Będziecie mieli tutto kompletne. Zatoka Halong leży w prowincji Quang Ninh. To jest północna, jak już wiecie, prowincja, granicząca z Chinami. Stąd do granicy wietnamsko-chińskiej jest mniej więcej 80 km. I oczywiście dla turystów najważniejszy jest ten widok, ale dla samego Wietnamu kluczowe znaczenie ma fakt, że owa prowincja jest niezwykle bogata w złoża węgla kamiennego. Ten budynek, który za chwilę zobaczycie, nieprzypadkowo jest czarny. Ma przypominać bryłę węgla. To projekt architekta hiszpańskiego. Projektował owo muzeum, bo to jest muzeum, pan Salvador Pérez Arroyo, hombre. I mamy tutaj wystawę poświęconą rzecz jasna górnictwu, ale różne inne wystawy. No jak widzicie, to co stoi przed dotyczy pewnie również wojny wietnamsko-amerykańskiej. Zresztą, skoro już tu jesteśmy, to wejdźmy do wnętrza. Ja tylko wam podpowiem, że to nie jest rzeźba autorstwa Fernanda Botera, gdyż przeczytałem tabliczkę. To jest lokalny artysta. A co w środku? Zaraz zobaczymy. Niech żyje nam górniczy stan, trzeba w tym miejscu powiedzieć, choć nie mam pojęcia, jak brzmi to po wietnamsku, to na pewno mają podobne zawołanie. No, górnictwo to niezwykle odpowiedzialna i ciężka praca. Bardzo ciekawa historia. Otóż tutaj wydobywa się węgiel kamienny i dominuje antracyt, czyli jedna z najszlachetniejszych odmian tegoż. Ale te złoża są znacznie płycej położone niż na przykład u nas, więc mamy tutaj takie klasyczne kopalnie, jakie znamy z naszego kraju. Mamy szyby i górnicy muszą zjeżdżać pod ziemię, choć płycej. Ale mamy też, czego u nas nie ma, kopalnie odkrywkowe i to nie węgla brunatnego, lecz właśnie węgla kamiennego. Dwie największe tutejsze kopalnie odkrywkowe wydobywają rocznie 2 miliony ton węgla. Kto tu zapoczątkował górnictwo? No, Francuzi, kiedy Indochiny były francuskim protektoratem. Ale wychodzimy już z części poświęconej górnictwu, niezwykle ładnie zaaranżowanej, a jest to, jak się okazuje, ekspozycja poświęcona całej prowincji, całej kulturze tejże. Więc górnictwo to jedno, ale górnicy muszą coś jeść. Albo zwłaszcza oni muszą coś jeść i to dużo muszą jeść. Tutaj nie jedzą oni rolat, modrej kapusty i klusek śląskich. Tutaj, jak wszyscy Wietnamczycy, jedzą oni codziennie ryż. Dużo ryżu. No i mamy tu właśnie sektor rolniczy. No tutaj zbiór owoców. Takie owoce przelatują przez człowieka szybko, więc górnik po szychcie musiałby zjadać po kilkadziesiąt kilogramów mango i bananów. Przecież tego nie robi. Ale ryż z dodatkami to już co innego. Wnętrze prowincji do dzisiaj wygląda właśnie tak. Pola ryżowe mokną w deszczu. Miejscowy targ, na którym kupić można nie tylko produkty spożywcze, ale również miejscowe proste dania z kategorii street foodowej. Dział mięsny nas w ogóle nie interesuje, dlatego że z czego słynie Zatoka Halong? No oczywiście z ryb i owoców morza. A wśród tych niezrównanym smakiem wyróżniają się mątwy oraz kalmary. I właśnie tutaj wymyślono danie o nazwie Cha Muk.
Ciamuk to rzecz niezwykle prosta, robiona tylko tutaj, ale trzeba pewne procedury zachować. Tam panie smażą kawałki mątw, czyli kałamarnic w głębokim tłuszczu, ale żeby to się dało jeść, bo smażenie jest krótkie, najpierw owe mątwy, kałamarnice są rozbijane, ugniatane. Wówczas dopiero uzyskuje się odpowiednią konsystencję. No, jeśli to się smaży krótko, to może być lekka gumka, ale właśnie taka czynność, podobna jak z ośmiornicą, jak się nie ma czegoś, by to mięso zamrozić, to trzeba ją rozbić. I tak to się właśnie robi. Bardzo proste przyprawy: sól, pieprz, czosnek, cebula. No i tutaj gotowe do spróbowania, co zaraz uczynię. Mam skromny woreczek ciamuk, mam też kawałek papieru, ponieważ to jest gorące i tłuste, no bo w tłuszczu smażone. Ale już jedno wyjmę i powiem wam, o co chodzi. Co jest najważniejsze w tej technice? Kiedy to się ubija, to część tej mątwy zamienia się w papkę, ale zostają też bardzo wyraźne kawałki. Dzięki temu nie trzeba tego kleić w żaden sposób, nie trzeba tu dodawać jajka, nie trzeba tutaj dodawać mąki. To po prostu jest naturalne lepiszcze uzyskiwane dzięki owemu tłuczeniu. A teraz smak i konsystencja. To jest doskonałe. Oczywiście w wersji restauracyjnej można jeszcze do tego zamówić sos sik, taki klasyczny wietnamski, sos rybny, trochę wody, cukier, ocet ryżowy, czosnek, chili. Ale to jest doskonałe samo w sobie. Jest miękkie, a zarazem mamy jędrne fragmenty. Powiadam wam, wizyta nad Zatoką Halong bez spożycia ciamuk byłaby niepełna. Przepraszam, mówię z pełną gębą, ale inaczej się nie da. Świetne. Znajdziecie tutaj tego bez liku. Targ jest ekstatyczny i fascynujący. Zresztą, któryż wietnamski targ taki nie jest? No, mamy namiastkę tego i u nas, w Warszawie przy Bakalarskiej. Mijamy dział z suszonymi krewetkami i moje czujne oko dostrzega coś, co być może jest doskonałym tropem kulinarnym na jutro. Dla mnie. Zobaczcie. To jest mianowicie klej gryżowy, po wietnamsku ciao. W Chinach to się nazywa congee. I to jest coś, czego istotę trzeba odmienić w kraju naszym. To jest wersja, co prawda z podrobami, ale ja to zrobię jutro na zatoce z czymś, co z tej zatoki płynie. Tak, zrobię to do diaska. Jutro gotuję ciao. Dział z rybami i owocami morza. Wszystko świeżutkie. Po czym możemy to poznać najlepiej, nie oglądając stanu tych produktów, które są oferowane? Po zapachu, a w zasadzie po jego braku. Tutaj nie ma żadnej dojmującej rybiej woni. Chodzę tutaj nie tylko z ciekawości. Chodzę tutaj, jak to się mówi, za potrzebą. Skoro zostałem zapłodniony ciał wel congee, a nie będę robił wersji z podrobami, to muszę tutaj coś wybrać. Oczywiście można by tu przyjechać o świcie, ale to musiałby być naprawdę blady świt. Jutro wczesnym rankiem okrętujemy się, więc kupię to dzisiaj, wsadzę do lodówki, będzie jak znalazł. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja eSIM-Saili, która doskonale sprawdza się w podróży. Daje ona nam dostęp do danych internetowych w 190 różnych krajach i terytoriach. Odpowiedni dla siebie pakiet możemy wykupić jeszcze
przed wyjazdem w podróż, by przybywszy na miejsce nie szukać rozpaczliwie budek z miejscowymi kartami SIM, czy też nie korzystać z lokalnego roamingu. Saily ma wbudowane zabezpieczenia, takie jak wirtualna lokalizacja, blokada reklam, czy też ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. Używaliśmy tej aplikacji w wielu miejscach na świecie, w Ameryce Południowej, w Azji, a teraz używamy jej również w Wietnamie i to jest naprawdę fantastyczne, globalne rozwiązanie. Z kodem Maklowicz uzyskacie 15% zniżki na dowolny pakiet. Szczegóły w opisie filmu. Koniec kącika partnerskiego. Jest godzina za 10:08. O 7 rano wyjechaliśmy z hotelu i przyjechaliśmy busikiem tutaj. To jest port turystyczno-wycieczkowy. Te wszystkie jednostki tutaj zacumowane wożą gości po Zatoce Halong, a jedna z nich będzie nasza. Dokładnie ta właśnie, idealnie przycumowana. Zapowiada się wspaniała podróż. Jednostka jest naprawdę spora i w dodatku tylko dla nas, no bo tak sobie zażyczyliśmy, ale to jest normalna procedura tutejszych wycieczkowych rejsów. Na pokładzie full service, jest też pokład dolny. Być może to dostrzegliście, kiedy wchodziłem na ową łódź, w zasadzie statek. Nasz rejs będzie trwał 4 godziny. 4 godziny z niewielkim okładem. Dopiero wypływamy, a owo cudo właśnie ukazuje się mym oczom. Na czym polega przyrodniczo-geologiczny fenomen Zatoki Halong? By go zrozumieć, musimy cofnąć się o 400 milionów lat. Otóż kiedyś było tutaj płytkie, ciepłe morze, w którym żyło mnóstwo stworzeń i ze szkieletów wapiennych tychże stworzeń powstały takie oto formacje. No to jest coś podobnego do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Potem morze ustąpiło, ale podczas ostatniego zlodowacenia znowu wróciło i mieliśmy pasmo łagodnych górek, których doliny zostały ponownie przez morze zalane. A w dodatku erozja, formy krasowe i charakterystyczne formy właśnie skalne. I to wszystko stworzyło jedyny w swoim rodzaju krajobraz. Pejzaż na tyle znaczący dla całej kuli ziemskiej, że to wszystko jest wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. To jest miejsce przepiękne. Mówiłem o tym, że będziemy tu pływać przez 4 godziny z malutkim okładzikiem, ale można tutaj również wybrać się na rejs z noclegiem. Można tutaj wpłynąć, są jednostki z kajutami do spania i obudzić się o świcie wśród tego piękna. Piękna, które jest doceniane przez filmowców. Co prawda, najsłynniejszy film, którego bohaterem jest Zatoka Halong, nie był kręcony w Zatoce Halong. Mówię o odcinku przygód Jamesa Bonda pod tytułem Tomorrow Never Dies. Tam jest wymieniona Zatoka Halong, ale Zatokę Halong w tamtym filmie udaje Tajlandia. Nie Morze Południowochińskie, lecz Morze Andamańskie. Dość podobne formy geologiczne, ale jednak nie to. Wówczas produkcja nie dogadała się z Wietnamem, no i nie kręcono tego tutaj, ale są filmy, które były tu kręcone. Weźmy dwa, jeśli chodzi o gatunki filmowe, przeciwstawne sobie dzieła. Rzecz pod tytułem Kong, Wyspa Czaszki. Mgła. Ekspedycja rozbija się przy jednej z wysp i natrafia, no nie będę wam zdradzał, natrafia na coś groźnego i niezwykłego. Kong, Wyspa Czaszki. Drugi film
zupełnie inny, poetycki, wspaniały, Indochiny, francuska historia z genialną Catherine Deneuve. Ale tutaj jest w zasadzie tak pięknie, że można by się z powodzeniem obyć bez kogoś, kto gada do kamery. Wystarczy po prostu włączyć kamerę i pokazywać owo piękno. Pamiętacie, mam nadzieję, wczorajszą scenę na targu i jedno z tamtejszych dań. Ciao po wietnamsku, congee po chińsku. To brzmi pięknie, ale po polsku klej gryżowy. To nam się dobrze nie kojarzy. Kojarzy nam się to wręcz niedobrze, bo kojarzy nam się z rekonwalescencją, z chorobą, ze szpitalem, z dietą. Tymczasem to może być wybitna potrawa. Właśnie tutaj ciao wel congee jest jadane bardzo często przez rybaków. Rzecz pożywna, rzecz wspaniała. Jak się to zrobi? Nie tylko rozgotowując ryż, bo podstawą ciał jest rozgotowany ryż. I teraz mamy dwa sposoby na zrobienie tegoż. Albo korzystamy z ryżu surowego, zwykły ryż jaśminowy. I wówczas musimy mieć 10 jednostek, czyli jedną miarkę ryżu i 9 takich samych miarek wody albo też lekkiego bulionu. Ale jeszcze lepiej jest użyć ryżu wczorajszego, czyli został nam ugotowany ryż. I wówczas robimy mniej więcej 7 jednostek, czyli jedna miarka ryżu, o, taka miseczka ryżu, to wędruje do naczynia i 7 jednostek, czyli jedna miarka ryżu i 6 jednostek wody albo bulionu. Ja to zrobię na bazie wody, ale ta woda będzie wzbogacona. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 i 6. I teraz tak, woda, ale doprawiona. Świecimy pod tym ogień i teraz rzeczy, które sprawią, że nie będzie to smakowało jak szpitalny kleik dla rekonwalescenta. Imbir pokrojony w plasterki, bardzo ważny składnik. Jeśli nie mamy bulionu, to dodajemy do tego trochę sosu rybnego. Jeszcze jedna rzecz, klasyczna wietnamska mieszanka. Sól, pieprz oraz coś, co oni nazywają umami, a tak naprawdę chodzi o glutaminian. Jeśli nie macie na to uczulenia, to czemu nie? Wspaniale podkręca smak. Trochę pieprzu i trochę czosnku. Oczywiście czosnek posiekany. I to teraz powinno się gotować, no myślę, że 40 minut nam z powodzeniem wystarczy. Ryż się musi naprawdę rozgotować. Będziemy to kontrolować. En passant, czyli w międzyczasie, zdejmę ze słońca rzeczy, które tutaj są, byście widzieli, co to jest. Już Wam o tym mówię. Widzieliśmy na targu kleik z podrobami, natomiast my zrobimy danie miejscowych rybaków, czyli krewetki, jedna rzecz, kalmary, one są jeszcze nieoprawione, ja je przygotuję, pozbawię je części niejadalnych, no i coś, co jest tutaj emblematyczne, ostrygi, które służą nie tylko do jedzenia, tutaj kupuje się również perły, mamy tutaj całe farmy morskie ostryg, perłopławów właśnie. No i dobra, to idzie do cienia, to się gotuje, jak kończę siekać czosnek, dodaję, będę stał i mieszał i za chwilę zobaczycie, co się będzie dalej działo.
Najważniejszą czynnością podczas robienia ciał jest mieszanie. Może się zdarzyć, że woda wyparuje zbyt szybko. To zależy od ognia, zależy od stopnia wilgotności ryżu. No i wtedy trzeba jej nieco dolać. Chodzi o to, żeby to nie przywarło, ale to już jest kleik. To już jest kleik i możemy finiszować, możemy nadać temu owego charakterystycznego, miejscowego, morskiego smaku. Najpierw kalmary. One się będą najdłużej dusiły. Najdłużej to znaczy mniej więcej 10 minut, więc kroję je tak, chociaż w Wietnamie zrobiliby to nożyczkami. Zobaczcie, tutaj jest głowa kalmarów i są oczy. Odcinamy macki. To nie będzie do niczego potrzebne. To wędruje do środka. Więc najpierw kalmary właśnie w ten sposób przygotowane. Tu mamy te membranki, a nawet ich nie mamy. One są tu. To kroimy w paseczki. Macki, ciach. Pyk, pyk. I od razu od dna, żeby nie przywarło. Kalmary ugotują się w kilka minut i dosłownie na ostatnie 2-3 minuty dodajemy kolejne składniki, czyli krewetki oraz ostrygi razem z tym płynem, który smakuje morzem. I to teraz, jak się rzekło, 2 minuty i możemy wydawać. Ciało jest gotowe, można pod tym wyłączyć ogień, to bardzo długo trzyma ciepło. Jeśli pamiętacie, jeszcze raz się o to pytam, myślę, że pamiętacie, na targu wczoraj owo ciał, ono stało tam bardzo długo na ogniu, więc tam ziarenka ryżu w zasadzie w ogóle zniknęły i się rozpadły, ale taka forma jest właściwa, kleisty ryż. Nie trzeba, jeszcze raz powtórzę, używać odmiany ryżu tak zwanego mlecznego, kleistego. To można zrobić ze zwykłego jaśminowego ryżu, takiego jak w Azji Południowo-Wschodniej, takiego jaki jest najczęściej jadany w Azji Południowo-Wschodniej. No i teraz już wykończenie, czyli porcja do miseczki, w tym wypadku małej, bo wyprzedza akcję. Czeka nas tutaj jeszcze dość spora wyżera. I odrobina chili do smaku. Nie jesteśmy w Tajlandii, jesteśmy w Wietnamie, więc tutaj dania nie są aż tak ostre, ale jeśli ktoś chce, to zawsze chili na stole jest. Teraz nieco kolendry i nieco szczypioru. Nie wiem, czy już Wam o tym nie opowiadałem, ale pierwszy raz w życiu zjadłem congee zupełnie nieświadomie w Hongkongu. Wszedłem do knajpy wieczorem, która, jak się okazało, specjalizuje się tylko w tym. Nie miałem pojęcia, co to jest congee. Pokazałem na coś palcem, bo na zdjęciach były tam przegrzebki. No i dostałem właśnie takowy kleik z przegrzebkami. To było pierwsze, wcale nie bolesne spotkanie z tym. Przyznam Wam się, ja sobie to czasami robię w domu. To jest naprawdę dobra rzecz. I teraz sprawdzę, czy nie trzeba tego dosolić. Nie trzeba. Smakuje morzem. Ryż w takiej postaci jest idealnym tłem, idealną bazą do różnych innych smaków, które tutaj są. To jest po prostu na takiej ryżowej palecie rozpięte to, co się do tego doda. Inny smak, w tym wypadku wspaniały morski. Gdybym był miejscowym rybakiem, to bym to jadał codziennie. A tak jadam to tylko przy specjalnych okazjach. No ale ciał w Zatoce Halong, morska wersja ciał, to rzecz obowiązkowa. Immanentną częścią takiego rejsu jest posiłek.
To jest śniadanie, choć w moim wypadku będzie to śniadanie drugie, ponieważ już spożyłem troszeczkę ciał, które sam ugotowałem. Ono tutaj spoczywa, w tej misce, dla nas wszystkich. No i widzicie, jak wyłączyłem ogień, to ono nabrało właśnie teraz, po chwili takiej konsystencji już absolutnego kleiku. Mówię wam, to jest świetna rzecz. Ale teraz zajmijmy się tym, co zrobiła miejscowa kuchnia. No bo trochę tutaj panie i panowie się napracowali. Zacznijmy, no powiedzmy od tego. Krewetki modliszkowe, wspaniałe, smażone, z czosnkiem. Tutaj ryba gotowana na parze razem z koprem i trawką cytrynową. Tutaj znane wam już z targu placuszki z ubijanej mątwy. To jest miejscowa zupa jarzynowa, zielona bardzo, gdyż głównym składnikiem jest miejscowa odmiana sałaty. To są krewetki zwykłe w naszym rozumieniu, krewetki gotowane. Tutaj mamy vongole, cockles, czyli sercówki, również z trawką cytrynową gotowane. To są smażone kalmary. To jest sałatka, do tego jest ryż, do tego jest woda z młodego kokosa, no i coś jeszcze tutaj zalotnie mruga z talerza, mianowicie smażony w woku boczuś. No i właśnie od tego zacznę, bo to musi być jedzone bardzo gorące. No. Sos sojowy, sriracha, sól, lajmka, chili, wszystko tu jest. Moi drodzy, ta podróż jest przepiękna i jak się okazuje, owo piękno wynika nie tylko z tego, co jest wokół nas, ale również z tego, co jest bezpośrednio przed nami. I właśnie o to chodzi, żeby różne rodzaje piękna mogły się ze sobą spotkać. I tak tu jest. Pięknie jest wszędzie. Również będzie za chwilę w mojej buzi. Dlaczego wypłynęliśmy tak wcześnie? Ano dlatego, żeby być tam przez chwilę niemal sami. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Niezwykły ruch na zatoce. Właśnie, nazwa zatoki, Halong. Co to oznacza? To oznacza zatokę lądującego albo też zstępującego smoka. Chodzi o pewnego rodzaju legendę. Otóż miejscowy władca, żeby obronić tę ziemię przed chińskimi najeźdźcami, wezwał na pomoc smoczycę, która razem ze swoimi dziećmi, ze smoczkami zstąpiła z nieba. I owe smoki pluły jadejtami, pluły perłami i obroniły tę ziemię przed najeźdźcami, ale te wyspy, te ostańce wapienne, to wszystko, co widzimy wokół, no nawet to tutaj, to są właśnie pozostałości po owym smoczym pluciu, bo to zostało. No i tak chce legenda. A my chcemy to koniecznie oglądać, bo to jest naprawdę przepiękne. Miejscowy krajobraz jest na tyle emblematyczny, że jego fragment, a mówię konkretnie o tych dwóch połączonych ze sobą skałach, widnieje na jednym z wietnamskich banknotów. To jest nominał 200 000 dongów. Widzicie? To jest właśnie ta skała, którą mamy tutaj. Ile to jest 200 000 dongów? Skoro 100 000 dongów to jest mniej więcej 14 zł, zatem łatwo policzyć, że 200 000 to jest złotych 28. A teraz koniec legendy o smoczycy i jej małych. Kiedy smoki zobaczyły swoje dzieło, zobaczyły, że to, co wypluły, stworzyło takie cudo, postanowiły nie wracać do nieba i zostały tutaj. My byśmy też bardzo chętnie jeszcze tutaj przez jakiś czas zostali,
ale niestety nie możemy. Wietnam wzywa. Dopływamy do brzegu i jedziemy dalej.